Cześć. Tona piachu do piaskarki jest, tylko żebym musiał to tutaj wszystko jakoś uprzątnąć, no i zrobić z tego piaskarnię, tak jak tutaj Komatsu piaskowałem. No to teraz Iveco bym wypiaskował też tutaj pod dachem, bo to po betonie można zgarnąć. O, mi się nie chce. Trochę to Iveco porozbieraliśmy. Czwartek dzisiaj, 6 lipiec. No, 6 lipiec. A Iveco mamy coś takiego. Tam została ta skrzynka do ściągnięcia od sterowania, no jak to się mówi, tutaj te 4 śruby, sterowanie blokady ściągnąć. Co jeszcze? Tutaj jeszcze są do odkręcenia poduszki, tu gumy odbojowe, jedna, druga. Tu tak samo, bo to muszę trochę dospawać tego zdrowsze, bo dziurka taka, wspornik stabilizatora, znaczy stabilizator jest pod spodem przykręcony. Tak samo będziemy rwać czy odkręcać te śruby. Stabilizator ściągnę, tabelka do wymiany, bo to tam tego spawać nie będę. Rama idealnie prosto sobie tą tutaj łatę taką, o, no tam jedną ręką to wam teraz nie przyłożę, ale taką mam 3-metrową, to trzyma fason i jedna strona i druga. Tylko że to mówię, no wszystko trzeba piaskować. Tutaj mamy poodkręcane takie 4 sztuki z tyłu, z przodu, z drugiej strony tak samo. Na odboje jeszcze dodatkowe tutaj pod te pióra przychodzą do resorów. To jest mocowanie od zapasówki do wyrzucenia, bo nawet nie mam zapasówki. Tam tabelka też do wymiany. Co tutaj jest? Łożysko podporowe, takie o, ta rura, ona z tamtej strony też jest wytegowana trochę. Tą tutaj obtrzaskałem z jednej, z drugiej strony. Myślałem, że ona będzie taka parchata, ale wszystko zdrowizna. To mamy pościągane, nie wiem gdzie to, nawet na dworze tam te klunkry leżą. No i co więcej, to tak na ten pompa, przystawka chodzi, bo jak odpaliłem po rozmontowaniu tego wszystkiego, no to oczywiście zażygałem tam pod wiatrem olejem. Nie pomyślałem, żeby to powolutku sprzęgło puszczać i do jakiejś bańki to jeszcze przelać. No ale to, no co zrobić, to się kurczę nic nie ten. Kable to widzicie miejscami, nasze tu część to rozizolowałem, żeby to wszystko pościągać. Z tyłu lampy to są wszystko, nie widzę tych wtyczek, gdzie one tu są od... takie o, przykręcone są wtyczki do lamp, jedna, druga, czyli do oświetlenia rejestracji. Tu obok ktoś się pytał, czym się bawiłem. Przetwornica spawolnicza EWPA 315. Nie pamiętam, który to jest rocznik. 300 amper z haczykiem daje. Tak o, jak jest ustawione, na 250 amper jechałem. Stały prąd. Jedną, no pospolicie nazywając, spawarka wirowa. Czy tam wirówka, wiadomo o co chodzi. Elektrody węglowe, to tam pójdziemy na ten, to wam pokażę później pierwsze moje próby, jak to tam wyszło, bo uszy od łyżki jednej wypaliłem już.
Tu jest ta podramówka, czyli podrama, która jest nad ramą, ale jest pod ramą, znaczy podramówka, bo jest pod skrzynią. Też to jest w bardzo dobrej kondycji, nic nie poskręcane, proste. Skrzynia to no, miejscami blacha taka jest do tego. Skrzynię też będę piaskować i to oczywiście to jest jeszcze do mycia, bo to było tak na samochodzie umyta. Widzicie, takie jeszcze tam są miejsca, gdzie do umycia. Nie wiem jak daleko. Siłownik tam w remoncie kiedy zawoziłem, ale to na razie to tak myślę, czy koparki nie zabrać, bo to tu się przestawiłem tak, bo co? No bo dzisiaj akcja była zrębkę robiliśmy. Z rębakiem pojechałem, Krzysiek tam obsługiwał, a kolega ciągnik z dużą przyczepą podstawił. Część tam narąbali, reszta zostanie, zepchnie na kupę, bo to strasznie mozolnie idzie. Dobra, idziemy do tego, na warsztat. A mówię, tutaj to bym chciał wysprzątać i sobie wjechać tutaj iwekiem tyłem pod ten kabinę, zakryć i zrobić tutaj to piaskowanie. Tu są te upalone uszy, tu nie dopalałem, no i tak trochę wygiąłem młotkiem jak trzaskałem, a to jest z tego sobie tutaj szablon dotnę, no bo wiadomo te uszy do łyżki to będzie trzeba tutaj zrobić, żeby to dobrze było. Tu mam szelki pomalowane. Szybko złącza nie malowałem, no bo to jeszcze będzie i tak mówię cięte i chcę zrobić je wachliwe na prawą, lewą stronę. Stworzeń mi został, to zaraz będziemy wiercić ten tutaj główny, że tak powiem, co tu przychodzi w szybko złącze. Tu jest elektrody, to polskie, mam jakieś tam szóstki, takie tam, nawet nie wiem, to Warszawa chyba to robi, Rywal, no Rywal Warszawa, Poland. No i to są, no nie będę wyciągać, bo to się okazuje, że one strasznie kruche, takie coś leciutkie. To co się tak świeci złote to jest miedź, one są miedziowane, żeby lepszy kontakt był. Tutaj oczywiście jedna mi się połamała, a wyszło 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sztuk. I teraz tak, ta jest oparskana takimi farfoclami. Można by to dopalać jeszcze bardziej bliżej uchwytu, ale to mówię, no to tak pierwsze koty za płoty, że tak powiem. To są szóstki na te 250 A, to podejrzewam nawet za dużo, że mogłem trochę sobie skręcić, to może i by większa kontrola była. Uchwyt stary, polski, starej daty, UZ EP 450 A. Uchwyt, żłobienie elektryczno-powietrzne. I teraz tak, Kamil się pytałeś, do czego drugi wąż. To tym wężem tutaj wchodzi. Tu jest zaworek, się otwiera na maksa. Powietrze. Tutaj są dwie takie, widzisz, w tej podstawce, co się kładzie elektrodę. No nie mam jak pokazać, kurczę, bo to mi się przekręca. Tu i tu są dwa otworki, którędy wydmuchuje powietrze i zdmuchuje całe to roztopione żelastwo. Tylko że, no wiecie, to trzeba tymi otworkami w tą stronę. A ja sobie elektrodę raz założyłem. Nie, czekajcie. Jakoś tak próbowałem w tą stronę, że
no, do góry mi dmuchało, a nie na to roztopione. I zrobiłem takie coś, czekajcie, wózek. Wyjadę z tym wózkiem. To już mam poszlifowane tutaj do środka. Wjechałem z tym. O. Widzicie? Takie coś wyszło. Tutaj to mówię, no to pewnie ten moment, gdzie sobie próbowałem w drugą stronę jechać, to jest moja pierwsza praca takim sprzętem. Wiedziałem i znałem z opowieści takie możliwości. Dużo szybciej to idzie jak palnik acetylenowo-tlenowy. Plazmy żadnej nigdy nie używałem i no nie wiem, jakoś tak chyba się nigdy nie skuszę. Tu jakieś takie tam mało zardzewiało na dworze, bo to popadało, to ten. Ale teraz tak, czekajcie, miarę wezmę. Nie wiem, to tak na oko będzie z 1,5 metra. 1,5 metra może całość. Gdzie to kurczę tu kamerę postawić gdzieś na beczkę? Nie. Może tu na wózek. Na wózce. Zaraz spadnie i po kamerze będzie. To zaczynając odtąd, no w sumie od tego wspornika bym musiał. Tu mamy 430, gdzieś co było 420, 42 cm, to jest 80, 1,60 m, no bo to wiadomo, z jednej strony, z drugiej strony to już mamy 80 cm ponad i tutaj drugie 80 cm ponad, że na te 80 cm wyprułem no jakieś 13 cm, taki kawałek, co wjechałem tutaj odtąd, no niech będzie, że 13 cm. I teraz tak, jak się nie wydmucha za pierwszym przejazdem, nie wiem, bym musiał tam w poradnik zajrzeć od strony chemicznej, co to za procesy tutaj przechodzą, jakieś trójtlenki czy pięciotlenki żelaza się tam jakieś robią, cholera wie tam. No mówię, to się tam nie zgłębiałem, no tak jakby szlaka, ale to jest takie zeszkliwione, no że już nie ma szans przedmuchać, pryska jak nie wiem, po wierzchu wszystko płynie. Może też jakby wtedy zrobić na max amperaż, to by i poszło, no ale to no tak, no to mówię, pierwsza moja praca. Mnie się to bardzo podoba. Na pewno będę częściej używał, tylko o, patrzcie sobie, wąż założyłem taki ten techniczny. Już tutaj część powietrza w kosmos leci przez te wypalone otwory. Musi być wąż gumowy. I teraz do tego mówię, albo z tych starych mocowań, albo sobie łyżkę na bok położę. O, tak. Tutaj dołożę, szybko złączę. Położę tak, żeby było. Nasze łyżkę położę na kartonie. Obrysuję tutaj ten zarys. No i będę miał szablon i to wtedy palnikiem z tej blachy, co tam mam na tym, co tam mam na dworze, wytnę uszy i porobię tak, żeby było tutaj, pod to szybko złączę. No i to jest jedna, jeszcze druga, trzecia łyżka, czyli jeszcze 2 łyżki muszę wypalić stare uszy, zrobić to. Bardzo szybko idzie. Ja mówię, no to tak, pierwsza moja taka praca. I co, no i tak znałem to, mówię, z opowieści znajomego. Mówię,
mówię, spróbuję i aha, tu patrzcie, tu sobie dzisiaj z synem mi pomógł, takie coś zrobiłem. Tutaj jest tak ładnie podgięte, kawałeczek, to tu wchodzi za ten i jest tak, że mogę wjechać, o, widzicie, do środka. Tu mi to nie koliduje. Nasze, słuchajcie, to jest bardziej robione do wierceń jakiś czy ten, chociaż tutaj mam, no zobaczcie ile tu mam do regulacji na tym. Tu i tu jeszcze jedne otwory robiłem. Bo wiadomo, jak supportem będę przejeżdżać tak, no to już wtedy dekla nie otworzę czy nie zamknę, że to tak no. Na razie to jest taki prototyp. Tu sobie podgiąłem, żebym nie miał ostrej krawędzi, no to na giętarce, znaczy całość na giętarce gięliśmy. I teraz zaraz będziemy ten wałek wiercić. Wałek chyba muszę 230 głęboko wjechać. No tak tutaj mam, jak to jest do smarowania otwór, no ale tu mamy 215 około, 220 niecałe, no tak mówię, 230 czekajcie. O, tu trzymam 230, no to tak tyle za tym będzie. Żeby pod tuleje było smarowanie, muszę od jednej strony się wpakować, bo tu z drugiej strony jest otwór do mocowania śruba M10, żeby się otwór szybko z łączu nie kręcił. Tak samo zresztą ten tutaj stworzeń, aha, i ten jest robiony tak, że od tej strony ten też idzie, bo jest tu smarowanie i tu jest smarowanie, a tutaj jest na przelot przez wałek do tego. No i teraz został mi ten ostatni i praktycznie koparka by była. Wiertło tylko mam 200 jest części roboczej, a te 230 mam tutaj dotąd, gdzie ta kreska. No ale to tak szczuciem to jakoś pójdzie. Dobra, kamerę wezmę na statyw, czy gdzieś zamocuję i nie chce się w miarę trzymać. Tylko tak patrzę właśnie, bo to kiedyś to ja kamerę mogłem tu postawić, ale to teraz jak postawię tu kamerę, to co? Siusiaka widać. Dobra, będzie stać. Może i nie zachlapie. Dobra, wałek sobie wpakuję i jakiegoś timelapsa z tego wiercenia zrobimy.
nawet nie wiedziałem, a kamera mi zgasła trochę. Podładowałem, założyłem już to, przesmarowałem ładnie wszędzie tego. Znaczy ładnie, tu będę musiał podkładkę dorobić, te co kupiłem takie i tutaj też popatrzę, trochę za luźno to poskładałem, że tabot będzie wypychać te uszczelniacze. Tu podkładki takie zrobiłem, tu, bo szersze są te uszy niż to co było na koparce i są porobione takie dystanse. Te dwa stworznie będą potrzebne takie dłuższe, dlatego one są dłuższe i to jest szerokie, ale mniej szerokie jak ta moja łyżka 40. Nie pamiętam ile one mają tutaj. Węższej łyżki nie planuję na razie, że to tam może. Łyżką będę w wykopie grzebać, taką tam wiecie 20 czy 15, znaczy nie 15, bo to tutaj szybko złączę, nie pamiętam ile z zewnątrz ma. Ale mniejsza o to. One mają zostać do tego kciuka. Co chcę zrobić tutaj? Śrubki na razie to wziąłem taką szpilkę, bo nie miałem tego śruby długiej. Tutaj jest śruba już na sztywno skręcona. Tutaj tak samo, tutaj tak samo. To chcę sobie tutaj jeszcze przeczyścić trochę, żebym tutaj do dalszych układanek i pomiarów miał te łoże pod stworzeń. Tutaj ten od szybko złącza czyste. I co chciałem mówić? Tak patrzę teraz, wiecie co? Bym zmierzył rozstaw jaki jest z tej strony i z tamtej, tylko kurczę, no tu by trzeba jakoś od kulki do kulki. A nie, tą dużą suwmiarką to ja z zewnątrz chwycę po zewnętrznej, bo jest tak, że odtąd chwycę dotąd i później z drugiej strony, bo w sumie tu mam nakiełek, tutaj zapomniałem zrobić. Jakbym tu zrobił nakiełek, to by można tak wiecie, od nakiełka do nakiełka. Dobra, czekajcie, suwmiarkę przyniosę, tylko gdzieś kamerę. Gdzie tą kamerę? Na młotek tu postawię, bo już kurczę, prąd się kończy znowu w kamerze. No dobra, może zdążę. Zmierzymy z tej strony. Tak mierzę tutaj, że suwmiarkę opieram o krawędź. No dobra, z tamtej strony nie będziecie widzieć. O. I wyszło. Bo tu odwrotnie jest 240. Kurde, 245. 1. Nie wiem, czy to tu będzie widać. Na górnej tej musicie sobie patrzeć. To japoński sprzęt to do góry nogami. Tam jest calowa skala, a tu jest w milimetrach. Ale chyba dobrze widzę. 245 i 1/10. A zobaczymy tutaj. No wchodzi tak. Też ciasno. Dobra, wezmę póki ten otworzę teraz to całkiem, zobaczymy jak to się tam zmieni. Dobra, bo tak patrzę, to mi chyba tej suwmiarki tu zabraknie. O kurczę, nie, jeszcze jest skala, dobra. Skręcić bym musiał. Nie wiem, jak mi się to buja. Aha, dobra, bo tu przecież te wybrania są takie w szczękach, to mi się to bujało. O kurczę.
dłuższa. Tutaj mamy 450, 60, 70, 50, 60, 79, 400. Kurde, nie wiem, czy to będzie widać. 479. A jak to będzie tutaj wchodzić z tej strony? No, ciasno, ale zobaczcie, wlazło. Dobra, spróbuję to skręcić. Kurczę, no nie mam, brakuje mi ręki do tej śrubki, żeby skręcić. Dobra, dokręciłem. I tutaj mamy, położyłem tak, żeby to odejść. Czterysta 79 i no nie wiem, tutaj kurczę, okulary jakieś zapaćkane mam, nie widzę. 479, przyjmijmy, że pół, bo tutaj już brakuje skali. 450, 60, 70, 80 nie dochodzi. Załóżmy pół milimetra przekoszone na 48 cm prawie. To ja bym to tak zostawił. Dobra. Tyle w temacie. Skaczę to wszystko jeszcze, tak nie wiem, czy było widać jak miałem to odpalone, bo powietrze jeszcze jest tutaj w instalacji. To wiadomo, trzeba, o, tak niech sobie stoi. Prąd wyłączyłem, kluczyk. No i to mamy zrobione. To teraz kwestia tylko rzeźbić te łyżki. Z łyżkami to taki kurde plan mam, bo mam taki 30 stożek do tego, bo tutaj wchodzą. No dobra, póki mamy, no tu nie przykręciłem nawet, ale dobra, to bym wpakował tu poziomo. To nie wiem, ile to będzie, 80 albo setka, zaraz może jeszcze zdążę zmierzyć miarę. Kurde, no dobra, jak nie takie, to jest dobra nakrętka od tego. To mam jeszcze, no jeszcze tam na tej palecie, co kiedyś tych frezów kupiłem tam z 200 kg, to różne mam te frezy. No to sobie wziąłem takie, co mi pasują. No ten wyłaś, nie wyjdzie. Jak to zrobić? Zamocować wałek. Dobra, jest jeszcze prąd, to bo chciałbym to sam spróbować. Jak to zamocować ten wałek? Wałek muszę mieć, widzicie, tak wybrany. To jest FI 50 i tu wyfrezować, no i tu wyfrezować tak, no w przestawieniu o 90 stopni tu i później tą półkę. To tam nie problem, bo to tam mniejszym frezem tu bym sobie pojechał nawet na tej głowicy pionowej. No chyba że jechać jakąś kurczę tu wszystko i tak wiecie, prawo lewo strugać tym. Bo nie wiem nawet, czy to, no tam obroty jakieś wiadomo wolne, bo i żeby to jakoś zeskrobać, no nie mam w ogóle, mówię, obrazu żadnego. Może mi coś dopowiecie, czy tak skrobać i później ten koniec jakoś tutaj podciąć, wyszlifować. Takich stworzeń bym potrzebował kilka sztuk, bo to jest
szybkozłącze jest Lenhof MS3, a to są stworznie do tego szybkozłącza, jak jest Simlock czy Simlock, że łyżka jest rewersyjna, że albo można wtedy podsiębiernie albo przedsiębiernie założyć, wiecie, o 180 stopni można każdą łyżkę będzie obrócić i takie coś bym chciał do każdej łyżki robić, a to bym sobie zostawił do chwytaka, bo to jest normalnie coś w ten deseń, tam wchodzi w te tutaj dziury duże, w te haki, a tu się wtedy te dwa zamki wykręca tak w ten, a to jest otwór, żeby kluczem pokręcić. Albo gdzieś, no nie wiem, gdzieś też widziałem, ostatnio to nawet Jacek toczył pikownik sobie robił do ogródka, tylko że w czteroszczękowym uchwycie. W czteroszczękowym to by było to można jakoś tu chwycić, tak wałek, że wiecie, w poprzek. On by się kręcił, a nóż by zbierał ten materiał, ale no nie mam czteroszczękowego, mam 3 szczęki. Chyba że jakoś tam Jacek mówił podkładać, ale to wiecie, wałek jest 50, nie wiem ile on tam z 250, 70 długi, no to już trochę wagi ma, jak to mamy gdzieś tutaj w kosmos wyszczelić i przy okazji ja bym miał się zabrać w podróż na orbitę, to wolę sobie to odpuścić. Dobra, koniec, zobaczcie, o widzicie, dolny prawy narożnik w tym telewizorku. Koniec prądu, a kamera jeszcze działa jak nigdy. Dobra, cześć, trzymajcie się.